Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Dzisiaj nagrywam ze swojego biura. W moim biurze stoją obecnie 3 akwaria, nie ma gdzie się ruszyć. Miejsce do pracy zajmuje mi może 20 tutaj centymetrów. A cała reszta, jak widzicie, jest na rybki. Wygląda, jakbym otworzyła tutaj sklep zoologiczny, akurat tak nie jest. Po zamknięciu rozdziału z przygodą tajską postanowiłam zainwestować w rybki, które były z Europy i łatwo dostępne. I przy okazji spełnić swoje największe marzenie o krówce. Krówka. Rybki zamówiłam ze sklepu, który znajduje się w Holandii. Jakoś szczególnie nigdy go nie polecałam i nie brałam go pod uwagę, żeby z niego zamawiać, bo zazwyczaj rybki nie wyglądały tam najlepiej, nie były dobrze zaprezentowane, ale też nie miałam innego wyjścia z powodu Brexitu i stwierdziłam, że jestem bardzo dobrze przygotowana na wszelkie ewentualności. I też próbowałam zrozumieć, dlaczego te ryby w tym sklepie są takie letargiczne, więc tłumaczyłam sobie to tym, że mają bardzo niskie temperatury, bo właściciel powiedział, że między 16 a 17 stopni. Myślałam też, że może mają jakieś złe parametry wody, albo też są bardzo przytłoczone akwaria, co zresztą było widać na filmikach. Stwierdziłam, że takie rzeczy da się wyprostować u mnie w domu i faktycznie byłam zaskoczona, kiedy rybki przyjechały bardzo energiczne i bardzo zadowolone. Jak wyglądał cały ten deal? Odezwałam się do tego sklepu, bo wiedziałam, że mają krowy w bardzo okazyjnej cenie. Potem okazało się, że też mają lilaki na promocji i wybrałam jednego, chociaż mam podejrzenie, że nie tego mi wysłali, którego wybrałam. Ten jest dosyć nieforemny, ale jest po prostu bardzo słodki. No i dodatkowo na promocji były też platyny i ta platyna po prostu urzekła mnie swoim uśmiechem. Ma tak słodką mordkę i taką trochę straszną, bo ona jest cała biała i ma pomarańczowe oczka, ale jest przeogromna i na pewno oboje razem z krową są więksi od Oreo, a myślałam, że Oreo jest dosyć spory. Także będą świetnym dodatkiem. Tam są takie warunki, że płaci się za wysyłkę całego boksa, obojętnie czy się bierze jedną rybkę, czy jak w moim przypadku 18. Wzięłam też kilkanaście, dokładnie 15 małych ranczu, co pozwoliło mi obniżyć cenę moich ryb, bo to była tak jakby sprzedaż prawie że hurtowa, więc kilka z nich na pewno zostawię. Jak te duże zakończą kwarantannę, to kilka tutaj zostanie. Reszta znajdzie nowe domy, chociaż też bardzo ciekawe będzie oglądać i grumować je. Tutaj mam taką jedną, która wygląda, biała jest. Wygląda, jakby była trochę zdeformowana, ma bardzo dziwny kształt, ale też chciałabym ją zostawić, bo jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądać, jak będzie rosła i też czy da się zrobić jakimiś zabiegami, jakimś groomingiem na tym etapie, żeby troszkę poprawić jej kondycję. No i też, jak wiecie, stosuję jedzenie żelowe, które zawsze zmienia każdą moją rybę w pomarańczową, więc też będę obserwować, co się będzie działo z tą platyną i z tą małą. Obstawiam, że niedługo będzie lemonheadem, czyli miała żółtą głowę i białe ciało. Tutaj mam jeszcze kilka maluchów. Niektóre z nich są bardzo fajne, one teraz nagrywam jak zwykle późną nocą, więc są trochę ospałe, ale normalnie w ciągu dnia po prostu nie dają mi pracować, bo tak szaleją, są pełne energii i jestem właściwie zdziwiona, bo jak tylko przyjechałem po kilku godzinach, zaczęłam je testować. To jest mój mikroskop. Kiedyś Wam nagram odcinek, jak to robić, bo tak naprawdę mam mikroskop od miesiąca i mówiłam Wam, że to jest trudna sztuka. I dzisiaj, już minęły 3 dni, dopiero dzisiaj pierwszy raz znalazłam jakiegoś pasożyta. Jak widzicie, rybki są aktywne, pomimo tego, że jest noc. Nie wygląda, żeby im coś szczególnie dolegało i znalazłam jedną przybrę. Oczywiście byłam na to przygotowana i zastosowałam od razu leczenie z tak zwanej grubej rury, bo przybry też, o czym będę nagrywać odcinek w serii o chorobach, często lubią być uodpornione na praziquantel, więc zastosowałam inny środek. O ile byłam dobrze przygotowana na ryby tajskie, bo wiedziałam, jak wygląda procedura takiego importu i aklimatyzacji ryb i wiedziałam, jak schodzić powoli ewentualnie z temperatury i jakie moi koledzy, którzy importują ryby od lat, mają procedury, tak tutaj zostałam zaskoczona, bo w tym sklepie trzyma się ryby w dosyć niskich temperaturach, tak jak Wam mówiłam, między 16 a 18 stopni max i ryby zostały wysłane w jednym dużym worku, wszystkie razem i ta woda w worku była lodowata. Wprawdzie mamy
zimę. W Polsce, w Irlandii już jest wiosna, tutaj od 1 lutego obowiązuje wiosna, no ale mimo to jest bardzo zimno, więc ja miałam przygotowane akwarium 22 stopnie na nich i była dosyć duża różnica temperatur. W związku z tym, że były w jednym worku, też nie mogłam po prostu tego worka położyć tutaj dla aklimatyzacji, a też wiedziałam, że takie stężenie ryb, nawet jeśli ten transport trwał tylko kilka godzin, naprawdę był ekstra szybki, to wiedziałam, że w tym worku dzieją się cuda i na pewno amoniak jest kosmiczny, więc nie chciałam przedłużać tej aklimatyzacji. Chwilowy stres z innych parametrów prawdopodobnie jest lepszy od poparzeń amoniakiem, więc rozcięłam ten worek i stopniowo co jakiś czas dolewałam wodę ciepłą, żeby ta woda się jakoś wyrównała i jak najszybciej ryby przełożyłam najpierw do jednego akwarium, a potem podzieliłam maluchy na późniejszym etapie tutaj. W związku z tym, że oni wszyscy przyszli z jednego miejsca i przyszli w jednym worku, oczywiście leczymy na przywry oba akwaria. Moja procedura, jak widzicie, mam przetłoczone akwaria, to jest 200 litrów, nie nalewam do końca i w ogóle chciałam wam powiedzieć, bo już za tego glona dostałam hejta. Tak, nie dolewam do końca, bo to akwarium nie jest najlepiej wykonane, to było robione na zamówienie, ale tutaj ktoś odwalił trochę kaszanę, bo rogi są, jedna strona jest trochę dłuższa, trochę się boję, że to kiedyś może trzasnąć. No i mam ślimaki, które czasami okazjonalnie lubią sobie wyjść, więc tutaj mam taki bezpieczny odstęp. To jest akwarium 200 litrów, ja mam nagrane około 170. No i w tej chwili mam 3 duże ryby i 4 małe, więc jak widzicie jestem ponad te normy, dlatego robię podmianki tutaj co drugi dzień i robię dosyć spore podmianki. Też to akwarium stało dosyć długo puste, ten filtr cały czas oczywiście działał i był drugi filtr podłączony też, ale ten drugi filtr musiał iść do ślimaków. To akwarium też ma częste podmianki, właśnie teraz jak skończę nagrać będę testować wodę, bo są na leczeniu, więc będę się starać jak nie podmieniać dużej ilości wody, żeby nie rozcieńczać tych leków i potem nie manewrować z tymi wszystkimi dawkami. A propos tego glona w akwarium, może on nie wygląda zbyt estetycznie, ale robię eksperyment, właściwie zaczęłam go robić zanim rybki przyjechały. Chciałam sprawdzić na własne oczy, czy da się zrobić green carpet, czyli to podłoże zielone z glona, bez użycia wszystkich tych sprzętów wymyślnych, lamp UV i tak dalej. I stwierdziłam, że skoro rośnie na tylnej ścianie, to prawdopodobnie obrośnie później wszędzie i dlatego też nie czyszczę kół, ucieszę moich ślimaków zeberek, które mają co robić i robią piękne mozaiki. Wstawiałam ostatnio zdjęcie na Instagrama. Także ten glon nie jest nieczyszczony z mojego lenistwa, tylko z premedytacją, bo robię swój własny projekt i eksperyment. A też przetestowałam glona oczywiście pod mikroskopem i wygląda bardzo zdrowo, życie tam kwitnie, ale nie widać nic niepokojącego, więc się nie martwię o niego. Po prostu może nie najlepiej wygląda, ale też glon nie jest niczym złym, tylko w swoim dużym akwarium nie toleruję glona, ale tutaj eksperymenty. To akwarium jest napędzane na filtrze gąbkowym z dołu, który jest przyniesiony i to jest dosyć dobry filtr. Zobaczcie, że to jest 90 litrów, tutaj jest ruch tafli wody bardzo duży, więc myślę, że jest wystarczający dla tych dzieciaczków. Teraz moja praca jest taka, żeby wyleczyć przywry. Przetestowałam kilka tych ryb, większość z maluchami jest problem, ciężko jest pobrać w ogóle śluz od nich. Przetestowałam te ryby i znalazłam tylko jednego pasożyta, więc myślę, że to nie jest jakaś super inwazja i że wszystko zakończy się ok. Jakiś tydzień, 10 dni będzie druga dawka leku. Jeśli będzie wszystko czyste, te 3 największe piękności pójdą na dół. Tutaj zostawię sobie kilka tych mniejszych, tak żeby właśnie tutaj było miło i kolorowo, ale żeby nie przekraczać już norm. No a reszta ranchu znajdzie nowe domy. No i w końcu odzyskam biuro. Taki plan. Także tak, koncentrujemy się na leczeniu, na parametrach wody, na dobrym karmieniu. Mają świetny apetyt. Naprawdę byłam aż w szoku. No i tyle na dzisiaj. Będę Was informować na bieżąco, jak to się rozwija. Jak widzicie, jak na razie mam ręce pełne roboty, także do zobaczenia w następnym odcinku.